Hej, do dzisiejszego miejsca mielibyśmy tyle do przejechania, ale nie ma szans, abym tyle jechał na pusty żołądek. Zapraszam Was na dzisiejszy epizod. Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy epizod będzie troszkę inny niż dotychczasowe. I nie, niestety nie dostanę jedzenia do łóżka, ale stety jesteśmy już na miejscu i jesteśmy w mieście Perth. Przyjechałem tutaj wczoraj, zameldowałem się w tym tutaj hotelu. Moi stali widzowie dobrze o tym wiedzą, a nowi teraz się dowiedzą, że ja strasznie nie lubię funkcjonować na pusty żołądek. I nie byłoby szans, abym jechał tyle godzin do Perth na śniadanie. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się, żebym nie skaleczył nazwy, do Olala Cafe. I na ich Facebooku te dania, bo oni też serwują polskie obiady, te dania wyglądają fenomenalnie. Ale na obiad niestety tam nie jesteśmy. Na szczęście dla mnie serwują oczywiście śniadanie, jak to poranna kafejka ma, ale te śniadanie... Właśnie to jest taki mały apel dla innych kafejek z polskim rodowodem. Czemu wy takiej formy śniadania nie serwujecie? A o co chodzi? To zaraz wam powiem, jak wyczyszczę buty i idziemy na zewnątrz. Położenie tego hotelu nie jest przypadkowe. Specjalnie go wybrałem, aby nasz tradycyjny kącik PL bawi Ania uczy był trochę w innej formie. Tym razem nie muszę się koncentrować za kierownicą. Zabieram Was w parominutową podróż po Perth w stronę Olala Cafe. A Ty, Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Perth. Oto kilka ciekawostek i informacji o Perth w Szkocji. Mieście z bogatą historią i pięknym położeniem. Dawna stolica Szkocji. Perth przez wiele wieków było znane jako stolica średniowiecznej Szkocji. To właśnie tutaj koronowano szkockich królów w pobliskim Scone Palace, gdzie znajdował się słynny kamień przeznaczenia – Stone of Destiny, symbol władzy królewskiej. Fair City. Perth bywa nazywane The Fair City – piękne miasto, a przydomek ten pochodzi z XIX wieku, z popularnej powieści Sir Waltera Scotta The Fair Maid of Perth – piękna dziewczyna z Perth. Położenie i przyroda. Miasto leży malowniczo nad rzeką Tay, najdłuższą rzeką Szkocji. Okoliczne krajobrazy są pełne zieleni, lasów i wzgórz, idealne dla miłośników natury, spacerów i fotografii. Kultura i sztuka. Perth ma bogate życie kulturalne. Znajduje się tu Perth Concert Hall i Perth Theatre, jedno z najstarszych teatrów w Szkocji, otwarte w 1900 roku. Perthshire – kraina whisky. Region wokół Perth, Perthshire, to serce szkockiej tradycji destylacji whisky. W okolicy działa wiele destylarni, np. Edradour czy Aberfeldy. Również normalnie zawsze Wam mówię, że jesteśmy już na miejscu, ale dzisiaj wiecie, jaka jest sytuacja. Ale żeby nie było, że nie troszczę się o moich drogich widzów, tutaj jest parking. W ogóle tutaj obok jest St. John's jakiś shopping center, czyli parking możecie mieć tutaj i nie mogę się doczekać, jestem głodny. Na szczęście nie jestem aż tak mega głodny, bo nie musiałem tyle godzin jechać. Nie przedłużamy. Olala Cafe, PL-owska armia nadchodzi. Zamówienie złożone. Na szczęście jestem tutaj pierwszą osobą. Jest wcześnie rano. Jest w ogóle deszczowo i będę musiał coś pokombinować z podsumowaniem, ale póki co cieszymy się z tego, co mamy. A co mamy? Mamy herbatkę kardamon. Nie wiem, co to jest, ale nie mogę się doczekać, bo Marta poleciła mi ją.
Tak, powiedziałem Marta. Marta jest tutaj big bossem. W ogóle było śmiesznie, bo ostatnim razem dałem taki tutaj post z okazji mojego 50. epizodu i w jednym z komentarzy Marta powiedziała: zapraszamy do Perth. I jestem w Perth. Moje śniadanko już się robi, słyszę dźwięki. Tradycja musi być podtrzymana. Przede wszystkim za Ciebie, droga Marto, za Perth i za Was, moi drodzy widzowie. Wasze zdrówko. Chyba nie ma nic lepszego, troszkę egoistycznego, od siedzenia w cozy, trochę spoileruję podsumowanie, w cozy kafejce, ciepłej kafejce, ogrzewając się tą pyszną, ciepłą herbatą i obserwując ludzi na zewnątrz, jak mokną. Dobra, śniadanie przyjechało. Powiem Wam, że wrażenie robi niesamowite. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. I pierwsze moje słowa, jakie Marta usłyszała ode mnie, jak otrzymałem to śniadanie, to było: takie śniadanie to można jeść. A o co chodzi? I o co chodzi w ogóle z tymi śniadaniami i apelem do innych kafejek z rodowodem polskim? O to, że nie serwujecie Polish breakfast. Miska mi się cieszy niesamowicie. Po pierwsze te zapachy tutaj, po drugie prezentacja, po trzecie porcja też jest sowita. Zaczynamy próbować i w ogóle pokażę Wam od razu po kolei, co tutaj jest. Chleb, jajeczniczka z boczkiem, ser żółty, kiełbaska, twarożek, trochę zieleniny, zaraz zobaczymy, co to jest. Mi się zdaje, że może to będzie chrzan, kiełbasa smażona, kiszak, pomidor. Zaczynamy w ogóle od... Zobaczę, co to jest to białe. To. Wow. Chrzan. Idealnie do tej kiełby. Jajecznica. Jak wiecie, moi stali widzowie, co ja chcę, ale od jajecznicy to jestem ekspertem, bo ją jadam praktycznie codziennie. Z tym bekonem idealnie. Ogórek kiszony. Nie wiem nawet, czy on nie jest taki mało solny. Kiełbasa. Patrzcie na to. Niesamowite. A chleb to też jest taki fajny i w ogóle fajnie, że on jest taki przytostowany. Twarożek. I fajnie, bo ten twarożek jest ze szczypiorkiem. Patrzcie na to. Elegancko. Kiełbasa. Ser żółty. Mega. W ogóle mam ochotę na taką kanapkę na fulla. Wszystko będzie. Patrzcie. Mega to się prezentuje. Pobijamy rozgrzewającą herbatą. I się powtórzę trochę, ale takie śniadanie tu można jeść. Hej, opuszczamy Lala Cafe w Perth. Trochę wyjątkowy dzisiaj epizod, ale zostańcie ze mną, idziemy na podsumowanie. Witajcie moi drodzy, dzisiaj podczas tego nietypowego epizodu zabieram Was na podsumowanie Lala Cafe w Perth do nietypowego miejsca. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Norrie Miller Walk.
Po prostu jest to park na pewno, zaparkowałem sobie tutaj, znalazłem fajny spocik za mną. Jeżeli chodzi o rzekę, to jest największa rzeka w Szkocji, czyli rzeka Kelvin, a jeżeli chodzi o te budynki, to nie mam pojęcia, co to jest. Proszę Was, rodacy, napiszcie w komentarzu. Na samym początku chciałem pozdrowić Ciebie, droga Marto. Marta to jest Big Boss z Olala Cafe. Przemiła koleżanka, fajnie, jak już powiedziałem wcześniej, zaprosiła mnie w komentarzu, przyjechałem, porozmawialiśmy sobie. W ogóle kafejka nie istnieje od tak dawna. Marta przeprowadziła się z Wick, a jeżeli oglądacie, śledzicie moje jakieś podróżowe poczynania, to wiecie, że ja byłem w John O'Groats niedawno, na John O'Groats. I przejeżdżałem przez miasto Wick, miasteczko Wick. I zawsze się zastanawiam, jak jeżdżę na takie miejsca, albo przez takie miejsca przejeżdżam, kto tam mieszka. No i Marta tam mieszkała. Marta mówi, że uwielbia Szkocję, czyli tak samo jak ja. Ja uwielbiam tutaj być. Za każdym razem, jak mam epizod jakiś ustalony na Szkocji, to miska mi się cieszy. Jest jeszcze jedna Marta, przemiła koleżanka. Marta jest recepcjonistką w hotelu, w którym została na noc. I jest jeszcze koleżanka Karen. Hello Karen, I told you I'm gonna mention your name during this episode. Pozdrowienia mamy za sobą. Czas na podsumowanie Olala Cafe Perth. Jeżeli chodzi o śniadanie, to właśnie to było to. Polish breakfast. Nie wiem czemu, trzeci raz mówię ten apel, czemu wy, właściciele drodzy kafejek z polskim rodowodem, nie wprowadzacie takiej opcji. Fajnie właśnie jak macie English breakfast, tutaj Scottish breakfast i Polish. I jeżeli ktoś sobie przyjdzie, nie Polak, zobaczy, o, to może spróbuję. I tutaj było idealnie. Jeżeli chodzi o porcję, to porcja była naprawdę spora. Ja widziałem jedno zdjęcie właśnie tego Polish breakfast na Facebooku. Te linki jakiekolwiek znajdę tradycyjnie będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. I na tym Facebooku to nie wyglądało za dużo, ta porcja. Ale co się okazało? Marta przygotowuje dla jednego pana, regularnego pana, który walczy z pewną dziadowską chorobą, to śniadanie i to śniadanie jest pozbawione pewnych rzeczy. Fajnie zacząłem ten dzień, mogło być gorzej, ale jest naprawdę fajnie. Jestem jedną z tych osób, dla których szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta i Wam też takiego podejścia życzę. Dzisiaj ten epizod jest z wielu powodów inny. Tutaj Olala Cafe serwuje obiady, te zdjęcia, te dania wyglądają naprawdę niesamowicie i wielka szkoda, bo po prostu tak sobie dzisiaj dzień poukładałem, że w Perth niestety nie mogę na dłużej zostać. A wy co robicie? YouTuberom ufacie? No co wy? Wracać na podsumowanie. No, nie wierzcie YouTuberom, po prostu tak sobie dzień zaplanuję, że teraz jadę sobie na siłownię, po siłowni się wykąpię, przebiorę się i wygłodniały po treningu pojadę sobie na obiadek do Marty. Wjeżdżamy w ceny, ale jeżeli chodzi o ceny, to podsumujemy tylko śniadanie. Jeżeli chodzi o ten obiad, który za chwilę, znaczy po treningu zjem, a wy już widzieliście, że go jadłem, to cen po prostu nie podam. Nie powiem, czy to nie wiadomo jak smaczy, czy coś. Jeżeli chodzi o obiady, no chyba, że naprawdę coś będzie drastycznie niedobrego, to wam wtedy powiem. Po prostu koncentrujemy się teraz na śniadaniu. I jeżeli chodzi o Polish breakfast, to wszystko co widzicie to kosztowało 13 funtów. Kubek rozgrzewającej, przepysznej, polecanej przez Ciebie, Marto, herbaty kosztował 2,50. Za całość, jeżeli chodzi o śniadanie, w Olala Cafe Perth zapłaciliśmy 15,50. A więc, jeżeli chodzi o vibe, Marta super koleżanka, kolejna pozytywna, fajna osoba, interesująca osoba, bo ktoś mieszkający w Wick i w takich w ogóle miejscowościach to jest na pewno interesujący, którą poznałem na moim youtubowskim życiu. Także jeszcze raz dziękuję Tobie bardzo za gościnę i przygotowanie tego pysznego jedzenia. Jeżeli lubicie podróże, lubicie dobrze zjeść, lubicie piękne miejsca, to Perth jest dla Was lokalizacją do odwiedzenia i Olala Cafe jest miejscówką do zobaczenia. Za mną największa rzeka w Szkocji, jestem najedzony przypysznym jedzeniem, zaraz wjedzie fajny trening, zjem sobie, mam nadzieję, a podejrzewam, przepyszny polski obiadek i wracam do domku. Ale zanim zrobię to wszystko, co powiedziałem, to czas na werdykt. Olala Cafe Perth
lokal uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie wiedzieli. Za lokal, który smaczy. Przemiła Marta, lokal w ogóle, o lokalu nie powiedziałem, to tak na szybko powiem. Lokal mega cozy, fajnie, dużo takich nice touchy, malutki. Rezerwować sobie w razie czego stolik, jeżeli byście chcieli tam, szczególnie na obiady, nie? W tygodniu, jestem tutaj w tygodniu, na szczęście nie było tak, ale już przyszła jakaś para nawet nie polskojęzyczna. W ogóle fajnie, że Marta mi poinformowała, że naprawdę bardzo dużo Szkotów, nie Polaków przychodzi, także fajnie. I ten Polish breakfast też robi robotę. Local cozy, przemiła Marta, pyszne jedzenie, to jedzenie było naprawdę śniadaniem mega. Takie kafejki, odwiedzajcie takie kafejki, pokażmy swój patriotyzm, zapraszając kolegę Anglika, koleżankę Angielkę do takich miejscówek i pokażmy, jakie jedzenie pyszne Polacy serwują. Zawijam się, na szczęście aż tak się nie rozpadało, chociaż już coraz bardziej pada. Tradycyjny apel już będzie tak z bliska i będę szedł w stronę w ogóle samochodu. Pamiętajcie, nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie. Czy to Marta, Karen, czy Marta w Ola La Café. Jak się uśmiech wymieni, całkiem inne są vibe'y. Nie przepracowywać się, podróżować, przyjeżdżać na Szkocję, przyjeżdżać w ogóle do polskich lokali i wspierać nas. Wspierajmy się nawzajem, bo nikt inny tego nie zrobi. Ze niesłonecznego Perth życzę Wam spokojnego tygodnia i widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!